Cześć, z tej strony Fawex i dzisiaj chciałbym wam w krótki sposób przedstawić, w jaki sposób możemy zagrać w The Last of Us na komputerze z lepszymi efektami, z ray tracingiem przy użyciu reshade'a oraz RPCS trójki. Pierwsze co musicie zrobić to zaopatrzyć się w samą grę, zrobić sobie jej obraz, który będziemy wykorzystywać w samym emulatorze. Następnie trzeba przygotować sobie emulator, wgrać sobie update po prostu software'u dla Playa, żebyśmy mogli uruchamiać gry. Pierwsze co musimy zrobić to ustawić sobie customową konfigurację pod grę. Przewinę tutaj te taby, żebyśmy mogli zobaczyć co trzeba ustawić. Ok, kiedy mamy już konfigurację, przejdźmy sobie w Game Patches, The Last of Us, wybieramy wersję gry, tutaj 1.11 i włączamy wszystkie fixy. Kolejna rzecz, instalacja Reshade. Żeby to zrobić wystarczy po prostu kliknąć, wybrać sobie folder RPCS i zainstalować na execu. Ja już mam tutaj zainstalowane, oczywiście wybieramy Vulkan. Ja już to mam zrobione, więc tutaj nie będę tego drugi raz instalował. Kiedy już to zainstalujemy wszystko, pobierzemy sobie też od razu pliki pod Ray Tracing. Też tam będziemy wrzucać do katalogu RPCS, do katalogu tutaj Reshade Shaders. Tutaj sobie wypakujemy pliki. Ok, wybieramy sobie opcję, żeby włączyć ogólnie reshade dla Vulkana. Odpalamy. I w tym momencie możemy już uruchomić grę. Jeszcze zanim to zrobię, konfiguracja padów. Jeżeli mamy DualShocki, to są one do wyboru. Dla Xboxa będzie to po prostu X-Input, a w tym wypadku ja na przykład używam Nintendo Switch Pro kontrolera i dla mnie jest to MM Joystick, którym sobie tutaj emuluję pada PS3. Ok, uruchamiamy z customową konfiguracją. I widzimy się za chwilę w grze. Jesteśmy już in-game. Jak widać jeszcze nasze shadery się wczytują z dysku. Reshade już został odpalony w tle. Jeżeli chodzi o samą konfigurację reshade'a, możemy sobie podejrzeć, ja mam takie ustawienia. I jeżeli chodzi o same efekty i ich ustawienia, przeskroluję powoli na dół, jeżeli ktoś chciałby tak samo sobie to ustawić. Teraz ważna sprawa, często jak już jesteśmy w grze, tutaj mogę to chyba zasymulować nawet performance modem, pojawią nam się takie prostokąty i kwadraty migające. Czym to jest spowodowane? Tym, że MXAO przeskoczy nam na liście tutaj ustawień preseta pod reshade poniżej QINTA i wystarczy go przesunąć wyżej. W tym momencie będzie już wszystko gotowe. Sam performance mode jest ok, z tym, że czasami występuje taki flickering, ponieważ mapy głębokości tutaj będą nam migać, dlatego ja polecam go sobie wyłączyć. To jest koszt od 0,5 do 1 FPS-a w moim przypadku, więc wolę po prostu go wyłączyć. Tak wygląda same menu tytułowe bez efektów reshade'a, a tak wygląda z efektami. Dobra, zacznijmy sobie, wczytam jakiś sobie starszy zapis, żeby pokazać jak sam reshade sprawdza się w grze.
Okej, jesteśmy in game, jak widać 35 plus FPS-ów, dochodzi do 40. Będą też oczywiście spadki. Największe spadki są tak naprawdę na początku gry, jest to około 20 FPS-ów. Dodatkowo początki wczytywania leveli strasznie długo czasami się ładują, ponieważ wtedy kompilowane są shadery dla całego tutaj levela. Ok, zobaczmy co sam robi Reshade. Wyłączę na chwilę efekty. Możemy zobaczyć, że nawet tutaj na tym wentylatorze mamy odbite światło od ściany budynku. Same kolory stają się nieco żywsze, wszystko jest bardziej wyostrzone. W sumie mogę też sobie lekki bloom włączyć, żeby wyglądało to bardziej naturalnie, tak jak w samej grze na PlayStation. Tutaj intensywność troszkę zmniejszę. Myślę 0,93 będzie ok. Ok, mamy w tym momencie 30 fps. Także ja już więcej nie mówię. Zobaczmy, jak to będzie sobie wyglądało w praktyce. Bez i z efektami. Down here. Don't keep up. I am. Where are we going? Up there. That'll get us to the north tunnel. How are we supposed to reach that? Just give me a minute. This tunnel, you use it to smuggle things? Yep. Like illegal things? Sometimes. You ever smuggle a kid before? No, that's a first. So what's the deal with you and Marlene anyways? I don't know. She's my friend, I guess. Your friend, huh? You're friends with the leader of the Fireflies. What are you, like 12? She knew my mom, and she's been looking after me. And I'm 14, not that that has anything to do with anything. So where are your parents? Where are anyone's parents? They've been gone a long, long time. So instead of just staying in school, you decide to run off and join the Fireflies, is that it? Look, I'm not supposed to tell you why you're smuggling me, if that's what you're getting at. You wanna know the best thing about my job? I don't gotta know why. To be honest with you, I give two shits what you're up to. Well, great. Good. To było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.